Działoszyce to moje rodzinne miasteczko. Tu się wychowałam, przeżyłam pierwszą miłość i uroniłam łzy. To miejsce, które kocham. Kiedy spaceruję po mieście i patrzę na popadające w ruiny kamienice, kruszące się mury, serce bije mi mocniej. Widzę coś więcej niż pustkę, ubóstwo i stagnację. Gdy przymknę oczy, widzę tamte czasy. Działoszyce jako Sztetl, jeden z wielu w kraju Polin, co w języku hebrajskim oznacza tutaj odpoczniesz. Działoszyce położone są nad Nidzicą na Ponidziu. Leżą na szlaku handlowym z Krakowa przez Skalbmierz i Wiślicę do Bodzentyna. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1220 roku. Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy był erygowany w 1222 roku. Osada rozwijała się dzięki protekcji i opiece biskupa Iwona Odrowąża. W 1409 roku król Władysław Jagiełło nadał jej prawa miejskie. Działoszyce stały się ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym. Pierwsi Żydzi zaczęli przybywać do Działoszyc w XVI wieku, a większy napływ zaczął się po 1707 roku, kiedy właściciel miasta Jan Stradomski wydał przywileje dla osiedlającej się ludności żydowskiej. To wówczas w Działoszycach powstała gmina żydowska i wybudowano pierwszą drewnianą synagogę. W 1786 roku Stanisław August nadał miastu prawo odbywania 12 jarmarków w roku. Przyczyniły się one do ożywienia gospodarczego tych ziem. W Działoszycach ludność żydowska znalazła dobre warunki do życia, rozwijania rzemiosła i handlu. Zawsze w miasteczku stanowili większość, od 74 do 87% mieszkańców. Między 1820 rokiem a 1940 ich liczba się zwielokrotniła. W szczytowym okresie w 1928 roku mieszkało tu około 5840 Żydów, co stanowiło 80% wszystkich mieszkańców. Od początku Żydzi w Działoszycach zajmowali się rzemiosłem związanym z koniecznością przestrzegania nakazów religijnych w życiu codziennym, przede wszystkim koszerności. Było to rzeźnictwo, prowadzenie piekarni oraz krawiectwo, zakaz używania włókna konopnego do zszywania ubrań z wełny. Później przyszedł czas na handel. Do jego rozwoju w Działoszycach przyczyniły się wtorkowe i piątkowe targi, na które zjeżdżali się nie tylko chłopi oraz kupcy z okolicznych wsi i miasteczek, ale również kupcy z dużych miast, a nawet z dalekiej Syberii. Na targu nie brakowało astrachańskiego kawioru, francuskich koniaków, handlowano też koralami. Wyrosło tu wiele fortun. Kapitał z Działoszyc inwestowano w różnych częściach ziem polskich, a nawet poza granicami. Działoszyce słynęły z wyrobów modniarskich, kapeluszy i czapek, które chętnie kupowano przyjeżdżając z różnych stron. W rękach działoszyckich Żydów było wiele przedsiębiorstw. W kronice Działoszyc znajdujemy dane z 1926 roku, gdzie czytamy, że było to 8 warsztatów czapnickich, 5 młynów, 5 garbarni, 4 blacharnie, 17 piekarni, 12 rzeźni, 33 warsztaty krawieckie, 63 warsztaty szewskie, 17 piekarni i 272 sklepy. Działoszyccy Żydzi prowadzili aktywną działalność gospodarczą, ale dbali również o życie duchowe, religijne, rodzinne i kulturalne. Ich zamożność pozwoliła w 1852 roku na budowę okazałej murowanej synagogi przy ulicy Krasickiego, na miejscu starej, drewnianej. Gmina żydowska miała jeszcze 3 domy modlitwy, mykwę, cmentarz oraz dom przytułkowy. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w gminie było 2 rabinów. W Działoszycach działały też liczne hedery, żydowskie szkoły dla dzieci oraz jesziwa, akademia talmudyczna. Uczyła się w nich młodzież miejscowa oraz między innymi z Miechowa, Proszowic, a nawet Olkusza. Działał również hamidrasz, dom nauki. W Działoszycach funkcjonowała biblioteka żydowska licząca 3000 książek. Działał amatorski teatr, prawdopodobnie w starej szopie Szentala w Rynku. Wspierano również różne stowarzyszenia zajmujące się dobroczynnością i działalnością kulturalną. Działoszyce, jak wszystkie stare miasteczka, posiadały drewnianą zabudowę. To też łatwo było tam o pożar.
Jako ciekawostkę dodam, że Adolf Degasiński w utworze von Molken umieścił akcję w Działoszycach, a jednym z wątków powieści był pożar z końca XIX wieku. W 1908 roku utworzono straż pożarną. Do dziś stoi tu wybudowana wówczas remiza strażacka. Dobrze się żyło w Działoszycach. Pisał w swojej książce pod tytułem W Starych Kielcach Jerzy Jerzmanowski. Ale II wojna światowa przyniosła kres tej koegzystencji żydowsko-polskiej w moim miasteczku. Trzeciego września 1939 roku na Działoszyce spadły pierwsze bomby, a 7 września do miasta wkroczyli Niemcy. Szybko wprowadzili swoje okupacyjne prawa, największe restrykcje spadły na ludność żydowską. Zabroniono im między innymi jeździć kolejką wąskotorową, ustawiono godzinę policyjną osobno dla katolików i Żydów, a od dnia 1 grudnia 1939 roku każdy Żyd był zmuszony do noszenia opaski ze znakiem Gwiazdy Dawida na rękawie odzieży wierzchnej. W Działoszycach koncentrowano ludność żydowską przebywającą na terenach włączonych do III Rzeszy oraz tych miast w generalnym gubernatorstwie, które miały być wolne od Żydów. W 1941 roku utworzono tam getto i do 1942 roku zamieszkało w nim ponad 10 000 Żydów. Przeludnienie, głód, restrykcyjne prawo i terror doprowadzały do różnych tragedii i nieszczęść. Powodowały, że ludzie chcący przeżyć za wszelką cenę zdolni byli do okrutnych czynów. W pamięci zachowało się niegodne postępowanie żydowskiego policjanta Białobrody, który gorliwie spełniał wszystkie rozkazy Niemców, mając zapewne nadzieję, że to pomoże ocalić jego życie. 3 września 1942 roku był dniem zagłady działoszyckich Żydów. Czekających zawieziono na wozach do miejsca nieopodal cmentarza żydowskiego, gdzie ich rozstrzelano. Według oficjalnych danych spoczywa tam 1500 Żydów, ale w księdze Easycur Books Online, gdzie opisane są wydarzenia z poszczególnych miasteczek, na podstawie wywiadów i zeznań świadków czytamy, że w tej zbiorowej mogile leży ponad 4000 ciał. Echo roznosiło strzały po opustoszałym lesie i po okolicy. Wielu polskich mieszkańców miasteczka żyjących w tamtych czasach zapamiętało przeraźliwe krzyki dochodzące z okolic Kirkutu. Wspominają swoje przerażenie i bezradność. Zbiorowe groby były zasypywane paroma łopatami ziemi. Gleba ta nie była uklepywana. Wielu twierdzi, że zasypywano tam również żywych ludzi. Resztę pozostałych przy życiu Żydów wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu. Nie masz w Polsce żydowskich miasteczek, napisał poeta Antoni Słonimski. Próżno, byś szukał w oknach zapalonych świeczek i śpiewu nasłuchiwał z drewnianej burznicy. Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany, krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto. Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem. I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa, nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa. Dwa narody karmione stuleci cierpieniem. Nie ma już Żydów w Działoszycach, ale pozostało trochę śladów ich obecności. Są ruiny synagogi, pomnik upamiętniający zagładę oraz kamienice. To one są żywym obrazem tego, jak tu mieszkali. Nie zmieniły się one bardzo, praktycznie wcale.
Pozostał również częściowy, ocalały zbiór dokumentacji ewidencyjnej mieszkańców Działoszyc wyznania mojżeszowego, akty małżeńskie, świadectwa zapowiedzi ślubu, akty urodzenia oraz dokumenty meldunkowe. Ocalił je przed zniszczeniem jeden z mieszkańców. Co pozostało w pamięci mieszkańców Działoszyc? Dawni sąsiedzi nie pożegnali się ze swoimi żydowskimi sąsiadami, nie przeżyli żałoby, może zwyczajnie wyparli z pamięci to, co było dla nich straszliwą traumą. Czy wszyscy zachowali się wówczas godnie? Podobno niektórzy okoliczni mieszkańcy brali udział w licytacjach żydowskiego mienia urządzonych przez Niemców. Zdarzyli się wśród nich i konfidenci. Ponoć są i tacy, którzy mają na sumieniu krew. Ale wielu było też i takich, którzy narażając życie i swoje rodziny, pomagali w różny sposób skazanym na eksterminację Żydom oraz udzielali im schronienia. Ktoś z działoszyckich Żydów przetrwał? Oto lista. Jerzy Spiro. Mieszkał w Dziekanowicach, dostał się do Izraela. Oder Bar Meir. Brak informacji. Moshe Harsz, elektryk w młynie, ratował ludzi podczas powodzi w 1937 roku. Za piękny gest otrzymał medal. Zilberg, aktualnie specjalista od komputerów, pracownik linii lotniczych LL. Dr Moshe Bejski, w Działoszycach spotkał setki Żydów, którzy tak jak on wrócili po wojnie, aby wziąć pozostałości swojego majątku i wymienić go na pożywienie. Obecnie jest sędzią Sądu Najwyższego w Tel Awiwie. Leon Kruk, dawny działoszycki rabin, obecnie mieszkaniec Palestyny. Rokowa, położna, ukrywała się w Zakopanem pod zmienionym nazwiskiem. W 1965 roku pracowała w sanatorium w Dusznikach-Zdroju. Brandys, wyjechał z Działoszyc przed wojną do Palestyny i przeżył 2 wojny o Izrael. A jak ta droga wyglądała z Trzebini do Działoszyc? Ta droga została tak, jakby jechali z tym koniem. Koń, wóz, Żyd był furmanem, to było jego, nazywał się Jonkiel, ten Żyd. Jechaliśmy przed Krakowem była żołnierzy. Do Krakowa nie można. Smola, na lewo. I na lewo, jechaliśmy na lewo. Przyjechaliśmy do skały, do Słomika przedtem, nie pamiętam. Skała jest później Słomik i później przyjechaliśmy do Działoszyc. Spaliśmy jedną noc tam w synagodze. Przyjechaliśmy do Działoszyc, to Furman mówi: panie Klakswald, ja dalej nie jadę. Koń bardzo zmęczony. Ja też chcę wrócić do żony. Słuchajcie, bo nie wiem, co tam się co jest. I nie chciał jechać dalej. To nie jechaliśmy dalej. Tam wyjęliśmy jedną izbę. To byliśmy i babcia, i matka mojej matki. Cała rodzina i matka mojej matki też. Spaliśmy, jeszcze było ciepło trochę, to spaliśmy tam, na podwórcu, miał taką komórkę, to ja i brat spaliśmy tam, bo nie było miejsca. Na ziemi, spali na ziemi. A jak te Działoszyce wówczas wyglądały? Działoszyc, tam jest, ten rynek jest taki prostokątny, tak? I mówili, gdzie my mieszkali, że Niemcy weszli. Nie zapamiętam w jakim dniu, po czym biją. Bo my byli w Działoszyce nie wiem ile tygodni. To ja biegałem do rynku, chciałem widzieć Niemca. Były 2 czy 3 tanki. I jeden wyszedł, a rynek był dosyć długi i widział Żyda
według mundura. Wziął strzelbę i zaszczelił go. Ja widziałem, jak on spadł. I ja uciekłem zaraz. Zaraz uciekłem. Tak, żeby się bali. Oni chcieli wszędzie, żeby się bali. Jak to miasto wyglądało, Działoszyce? Działoszyce. Czy pan znał wcześniej, czy pierwszy raz pan tam był w życiu Tak. wtedy? To miasto było małe miasteczko, ale nie tak małe. Elektrownia, tam była woda, szła woda, to zrobili taki korytarz z drzewa i ta woda szła, tam zrobili, ta woda padła na te chochle i to zdjęło. I tak woda ciągła. I w tym domu była maszyna, generator, co robił prąd. I to, dlaczego chciałem wiedzieć, jak się robi prąd. To tam byłem. Ja byłem bardzo, na każdych dachach w Trzebini ja byłem. Nie ma dacha, co ja nie byłem. I ja tam byłem, ja widziałem, jak to idzie. Ale prąd był tam w Działoszycach od 6 wieczór, nie pamiętam, od 6 do 5 do 10. To była cała elektrownia, co pracował. Ale oprócz tego był młyn, co mieli mąkę. Z ziarnach zrobili mąkę. Ten koło szedł dalej, szedł całą noc i w dzień, ale elektryka była tylko kilka godzin. Tam był młyn i nie wiem, kogo to było, dla kogo się należało, komu był właściciel, to ja nie wiem, ale był młyn tam i ta elektrownia, to była ta cała, tak, i Działoszyce, rynek był ładny prostokąty, sklepy, tak. Jakżeby to było cudownie, gdybyśmy któregoś pięknego dnia wstali o poranku i nagle dowiedzieli się, że historia się pomyliła, że nastąpiła fatalna pomyłka, że to wszystko, co się wydarzyło, było jakimś złym, okrutnym zaklęciem, że prawda, że rzeczywistość jest zupełnie odwrotna, że wszyscy żyją, że nikogo nie zgładzono, powiedział Zwikanar. Jaka jest w tym wszystkim rola mojego pokolenia, które zna te fakty z opowiadań i książek? Czasu nie da się cofnąć, ale można zachować pamięć, ocalić od zapomnienia przeszłość, by na tej podstawie budować przyszłość bez uprzedzeń. Jest wiele do zrobienia. Droga z Działoszyc w stronę Racławic zbudowana jest z macew żydowskich. Budowano ją w 1946 roku, a działoszycka ziemia skrywa w sobie wiele ciał. Nie znamy ich liczby, nazwisk, nie wiemy nic. Niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy, gdzie mieszkają, co się tu stało i jak wielkie znaczenie to najmniejsze miasto w Polsce miało kilkadziesiąt lat temu. Trzeba o tym mówić, pisać, trzeba upamiętniać, ocalać pamiątki, oddać hołd pomordowanym, bo przeszłość nie wraca, jednak nie umiera.